Witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj kolejny temat. To jest temat bardzo ważny dla kobiety, ale również to jest ważne na mąż od kobiety, które mają ten typikalny problem, który tylko i wyłącznie mają kobiety. Temat jest baarmoederverzakking. Po holenderski, ale ja nie wiem, co to jest na polskiego języka. Witam Was, tak jest. Dzisiaj temacik macicy, która po prostu schodzi za nisko, czyli jak gdyby obniżenie macicy. I kiedy są teraz młode kobiety, które to nie rozumieją, ja Wam rozumiem, bo Wy nie macie ten problemy teraz. Ja nie chcę robić takiej info, wy musicie mieć strach, bo są bardzo duże kobiety przed i po menopauzie, które mają ten problem, o ten spadający macicza. Tak jest. Dobra, może tak. Ogólnie na to przeważnie robią się jakieś operacje, tego typu rzeczy. Jednak czasami są też inne drogi, jak można sobie troszeczkę pomóc z tym wszystkim, ponieważ tutaj na przykład mamy przykłady z naszych rodzin, właściwie głównie z jej rodziny tutaj, ponieważ jej dwie ciotki zrobiły sobie właśnie te operacje, ponieważ miały też problem z macicą, która po prostu zeszła za nisko i stwarza to różne dyskomforty, problemy itd., itd. No cóż, zrobiły te operacje, do końca nie są zadowolone z tych operacji, ponieważ wiąże się to z pewnymi różnymi obciążeniami później. Na przykład jedna ciotka nie potrafi na siedząco teraz już sikać. Po prostu musi robić to na stojąco, ponieważ kiedy próbuje usiąść, to sprawia jej to ból i nie potrafi po prostu oddać moczu. Omdat zij een netje eronder heeft laten spannen, ook nog eens een keer. Ponieważ właśnie taką siateczkę wtedy dała sobie pod spód, jak gdyby założyć, która podtrzymuje tą całą macicę. Jednak problem pojawił się taki, że przez tą siateczkę jak gdyby moczowód stał się zbyt krótki i podczas siadania nie potrafi po prostu oddać moczu, więc teraz musi to robić na stojąco. Także, no cóż, jak ten problem rozwiązać bardziej tak po normalnemu? Bo ja również miałam ten problem i teraz wszystko jest w porządku. Ale ja miałam pierwsza rzecz nadwaga, druga rzecz, ja nie miałam hamulc na zostaw ten zoete Słodyczy. Nie potrafiła kiedyś od słodyczy się jak gdyby oderwać, ponieważ bardzo je lubiła. Ale te czasy już na szczęście są za nami. Tak, ale to czuję na dole środkowe nogi na kobiety, kiedy oni chcą robić siusiu, albo tylko normalnie siedzieć, albo kaszle i kaszel to jest normalnie reactie od nasze luchtpijp om troep die daar zit eruit te kunnen blazen. Okrztuszać po prostu różnego rodzaju śluzy i tak dalej. No, tak. To taki typowy. Również problemy, które kobiety, które mają ten problem, również mają, większość mają problemy z inkontynencją. Nietrzymanie moczu. Również jest ten frekwencja na duże razie, małe ilości sikać. I tu widzimy, to jest problem od węglowodany. Ja robiłam parę razy takie testy i cały czas każdy test, gdzie było węglowodany, tak samo reakcja. To znaczy na mój ciała, zero polonaise, zero węglowodanów, również zero cukru. I mnie interesuje, jaki to jest naturalnie cukier albo sztuczny cukier.
zero odtenzecie na mój ciała. No tak, u niej to miało duży wpływ. To gdzieś robiliśmy nawet taki film, gdzie dodała po pewnym czasie troszeczkę cukru i od razu tam była cała góra różnych objawów, które od razu się zaczęły pojawiać, których już wcześniej nie było, a które nagle zaczęły wracać u niej, więc całkowicie ona jest na tak zwanym zero carb, czyli zero cukrów. Tak jest. Dobrze, ale jakie te ćwiczenia tutaj przede wszystkim, ponieważ te ćwiczenia wykonuje też jej mama, która jest od niej starsza też o 20 lat gdzieś chyba. Tak. 19 lat, 11 miesięcy i 5 dni. Tak, także no, wykonują obydwoje od czasu do czasu takie ćwiczenia po to, żeby właśnie utrzymać tą macicę w odpowiedniej pozycji, gdzie ona ma być. A jak te ćwiczenia wyglądają? Są mianowicie bardzo proste. Ty mówisz czy ja? Ja myślę, dla kobiety, która jest bardzo ważny problem, lepiej tam mówić ten temat. Dobrze. Mianowicie, wygląda to na takiej zasadzie, że prowokujesz jak gdyby coś takiego, że chcesz oddać mocz, ale go nie oddajesz. Czyli jakby to wytłumaczyć. Hamulce. Musisz to zahamować, czyli tak jakbyś chciał, ale jednym słowem nie chciał. Właściwie chciała w tym wypadku. Są to takie ćwiczenia po prostu, czyli siadasz, możesz to nawet i na toalecie zrobić, kiedy boisz się, że coś może na przykład przez przypadek się ewakuować, więc po prostu siadasz na toalecie i próbujesz jak gdyby oddać mocz, ale tego nie robisz. Wstrzymujesz to. To są takie ćwiczenia. Te ćwiczenia można parę razy pod rząd powtórzyć, na przykład 3-4 razy i dojść. Można to robić rano i wieczorem. Można też i w południe sobie zrobić. To już zależy wszystko od czasu, jakim dysponujemy, od komfortu i tak dalej, i tak dalej. Jednak warto to powtarzać. Jeżeli już jest macica obniżona, to warto to robić cały czas. 1-2 razy dziennie, ewentualnie 3 razy dziennie takie ćwiczenie. Ale dla mnie najważniejsze jest get rid of your overweight. I usunąć nadwagę, ponieważ nadwaga jest nikomu niepotrzebna, żeby to ze sobą dźwigać, ponieważ no, niestety, ale prowokuje to wiele niepotrzebnych dodatkowych problemów w zdrowiu, które no, chyba nikt z nas nie potrzebuje. Kiedy wy jesteście zadowolony na wasze extra kilo, dobra, to jest wasza decyzja. To nie jest moje ciało, to jest wasze ciało, wasz ślub, bo też wasza praca środkowa, mąż i żona, dat leidt daar ook onder als jullie last hebben van baarmoederverzakking. Tak, no też i jak gdyby relacje między mężem a żoną też troszeczkę cierpią, jeżeli kobieta ma problemy właśnie z obniżoną macicą, ponieważ jest to też dyskomfortne w różnych sytuacjach. Jest I bardzo duży ból również. I warto nad tym też popracować, żeby po prostu tego problemu się pozbyć. Są również tabletki na hormonalne, tabletki od lekarzy, tabletki z orthomoleculaire terapii, witaminy, jedzenie. Są bardzo duże rzeczy, które wy możecie robić sam. Kiedy wy nie macie zaufania na wasze ciało, proszę bardzo, to idź do lekarza. Ale to jest wasza decyzja. Want ik heb voor mijn eigen gezondheid gekozen en ik heb zelf moeten uitvinden wat eigenlijk goed was voor mijn lichaam. Ona sama musiała po prostu znaleźć swoją drogę, co dla jej organizmu było najlepsze. Bo to, co jest dobre dla mojego ciała, nie znaczy, to również jest dobre dla waszego ciała. Dokładnie. Jeszcze na koniec powiem taką ciekawostkę. Kiedyś żył sobie taki pan, który zajmował się też medycyną na szeroką skalę. No, pozostawił po sobie też dosyć ciekawe dzieło, a mianowicie był to taki pan Avicenna. I co ten pan tam powiedział?
On właśnie opisywał dawniej już problemy z wędrującą macicą. Było to opisywane przez niego często, że macica właśnie schodzi w dół, ale on opisywał też, że macica potrafi do góry zawędrować, ale jeżeli schodzi w dół, to bardzo często według niego przyczyną było to, że po prostu kobieta ma jak gdyby za mało aktywności. Środkowo mąż i żona. Dokładnie. I tutaj macica schodziła jak gdyby zdenerwowana na dół, szukając tego czegoś, co tam powinno czasem ją odwiedzić. Tak to mniej więcej wytłumaczę w ramach wszystkich linii, które muszę tutaj zachować. Także to było jego opisanie tej sytuacji. I dla mnie to jest 100% logiczne, bo kiedy zobaczymy, jakie kobiety mają ten problem, to nie są tylko kobiety, które mają mąż, również to są kobiety, które żyją cały życie sam, mają nadwagę, nie robią takich praca w ogród, ale oni robią większość siedzące na telewizorem i tak dalej, i tak dalej. I No i jak teraz pomyślę, kiedy ty miałaś ten problem, to było w momencie, kiedy po prostu budowaliśmy tutaj wszystko w domu, przebudowywaliśmy, gdzie absolutnie nie mieliśmy praktycznie zero czasu nawet dla samych siebie. Ponieważ od rana, od świtu do samej nocy żeśmy ciągle coś pracowali. I wtedy pojawiły się te problemy. Przypadek. Później wszystko wróciło do normy i to dzisiaj pozostało. dzięki Bogów, wszystko Bogów dzięki. Także Tak. takie ćwiczenia, takie przemyślenia, co z tym zrobicie, macie w swoich rękach. My tutaj się żegnamy. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu, pa.